Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i kapitan Maciej Maciek, Lisowski. Cześć Maciek, Maćku. kapitan Lisowski, witam Państwa, witamy w niedzielę, witamy w kolejną niedzielę, gdzie jest top 10 wieści z Rosji, nad którymi Paweł musiał się pochylić dzisiejszego ranka, a znowu jest o czym mówić, jak co tydzień. A przygotowałem dla Was specjalne nowe, bo mówiliście, że część się powtarza, jeżeli chodzi o codzienny ekonomiczny przegląd. Postarałem się przygotować troszeczkę inne. No, kilka rzeczy będzie zbliżonych, też kilka rzeczy pojawiło się w weekend. A więc warto być do końca, bo o pewnych rzeczach na tygodniu nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć. A Jeśli to zaczynamy od. wszystko, Mhm. nie zapominajmy o tym, że jeżeli to wszystko będzie Wam odpowiadało, to lajkowanie jest rzeczą bardzo miłą, sympatyczną, której przypominamy, że możecie z tej możliwości korzystać. Zachęcamy też do subskrybowania naszych kanałów, do śledzenia naszych mediów społecznościowych, zarówno tutaj na samym blogu Ekonomia Rosji, jak i na naszych twitterowych kanałach. Oprócz tego zachęcamy do wspierania naszych kanałów przez YouTube'a, Patronite i w każdy inny możliwy sposób, bo łaska pańska YouTube'a na bardzo pstrym koniu obecnie jeździ i nawet materiały, w których się mówi o filozofii zarządzania i dowodzenia, potrafią być banowane jako temat kontrowersyjny. Skoro jesteśmy przy tematach kontrowersyjnych, no to na pewno są kontrowersyjne groźby Putina wobec Finlandii. Co się wydarzyło tak naprawdę wczoraj i przedwczoraj? Mamy informację, że 18 grudnia Finlandia i Stany Zjednoczone podpiszą umowę o współpracy obronnej, która da amerykańskim siłom zbrojnym dostęp do 15 fińskich baz. No i pamiętajcie, że Finlandia to jest dosyć rozległy teren. Z punktu widzenia, tutaj Maciek, popraw mnie, takiego wojskowo-militarnego, przystąpienie Finlandii do NATO i udostępnienie Amerykanom, tu się mówi o takiej bilateralnej, nawet tu nie chodzi o to, że to będzie pomiędzy NATO a Finlandią, a tak naprawdę Finlandią, Stanami Zjednoczonymi, dostęp do fińskich baz i zobaczymy, czy tam będą amerykańscy żołnierze, natomiast na pewno pojawią się żołnierze krajów NATO w tych bazach. Ja tu bym powiedział rzecz następującą. Amerykanie z każdym konkretnym krajem, również członkowskim NATO, niezależnie od wszystkich traktatów, podpisują stosowne umowy bilateralne regulujące zasady pobytu żołnierzy, sposobów przekraczania granicy, przewożenia materiałów wrażliwych, czyli na przykład uzbrojenia, amunicji, żeby tutaj nie było problemów. Do tego określają też jurysdykcję w przypadkach, gdyby dochodziło do przypadków łamania prawa albo wypadków i tym podobnych, żeby to też było uregulowane i jednocześnie w ten sposób zapewniają sobie bardzo szybki przepływ wszystkiego przez granicę, gdyby zaszła taka potrzeba. Ponadto są w stanie, zarządzać przestrzenią powietrzną w jakimś tam wycinku, na jakimś obszarze, jeśli by taka rzecz była potrzebna. I udostępnienie tych baz na tych zasadach i w ten sposób daje ogromną elastyczność Amerykanom. Nie było mowy o stałym stacjonowaniu amerykańskich wojsk w Finlandii. Przynajmniej nie było jeszcze, ale ta umowa umożliwia w każdej chwili rotacyjne lub też stałe przebywanie amerykańskich żołnierzy, gdyby taka potrzeba zaszła. I to spowodowało oczywiście wielkie podniesienie się poziomu kwasów żołądkowych u Putina, o czym nie omieszkał wspomnieć. Znaczy tak, bo dodajmy, że według umowy Amerykanie mogą, a nie muszą stacjonować, czyli de facto sama umowa daje taką możliwość, że w ramach potrzeb takie stacjonowanie może mieć miejsce, nie musi, natomiast no, reakcja Putina tutaj i rosyjskiego reżimu jest groźba rozmieszczenia
jak on to mówi, w Leningradzkim Okręgu Wojskowym koncentracja dodatkowych jednostek wojskowych. No i pytanie do ciebie pierwsze. Jakie tak naprawdę siły może Putin w ten rejon skierować i czy to jest tylko taka groźba, czy jednak będzie musiał przenieść jakieś jednostki czy z Ukrainy, czy z Dalekiego Wschodu, czy jeszcze z jakichś regionów i jak liczne to mogą być jednostki i jak uzbrojone? Leningradzki okręg jest w tej chwili odnawiany, odtwarzany, bo kiedyś był, potem znikł. I w zależności od tego okręg powinien prezentować jakiś tam potencjał siły, który w wojskach lądowych, lotnictwie, a w przypadku Leningradu również w marynarki wojennej powinien być. I obecnie ten potencjał to były co najmniej 2 brygady, tak zwane arktyczne, między innymi tak zwana słynna 200, która w 80% cały sprzęt zostawiła honorowo na Ukrainie i odpowiednio szkoleni i wyposażani też, jeżeli chodzi o wyposażenie indywidualne, żołnierze, bo to jest 1300 chyba 40 kilometrów granicy z Finlandią, aż po Murmańsk na północy. W związku z powyższym oni muszą w tym wypadku skierować, żeby obstawić racjonalnie tak wielką granicę, kilka brygad. No skąd te brygady? No 2 te polarne być może odtworzą, no bo tak lubią odtwarzać, żeby to było. Poza tym będą musieli dołożyć kilka innych, w tym być może chodzi o brygady piechoty morskiej, które teraz jako nową tą formację mają ją rozbudowywać. I tu są jeszcze przepychanki pomiędzy flotą a wojskami lądowymi, komu co będzie podlegało, ale generalnie rzecz biorąc, oni muszą ten okręg od nowa postawić, wyposażyć go w jednostki, wyposażyć go w sprzęt, a na chwilę obecną tam jedynie strategiczne wojska rakietowe mają znaczenie, lotnictwo i marynarka, ale ta marynarka, jeśli chodzi o Bałtyk, jest po prostu w potencjale bycia zamkniętą nawet na jeziorach wewnętrznych przymorskich tych w rejonie Leningradu, czyli Pejpus, Ładoga. A jeżeli chodzi o flotę w Murmańsku, to tam już jest inna sprawa, bo tam jest strategiczna flota z okrętami podwodnymi, które stamtąd wychodzą na swoje patrole bojowe na północny Atlantyk. I tamten teren jest oczywiście odpowiednio inaczej chroniony. Cały półwysep, ta Karelia, półwysep Kola, to wszystko jest chronione. To są zamknięte strefy często, ale to, co tam jest absolutnie niewystarczające dla tak długiej granicy. Ale powiedziałeś, bo jeszcze powiedz, nie wszyscy może wiedzą, ile rosyjska brygada żołnierzy i jak powinna być, bo jak będzie, no to się okaże, ale jak powinna być wyposażona standardowo. Przyjmujemy, że to jest nie mniej niż te 4000 żołnierzy, do 4,5, w zależności od ilości batalionów i poziomu ukompletowania, ale to są setki jednostek sprzętu, bo w takiej brygadzie zazwyczaj w zależności od tego, czy jest zmechanizowana, czy pancerna, no tutaj będą raczej zmechanizowane i zmotoryzowane, ale każdy batalion czołgów to jest w zależności od struktury organizacyjnej, którą teraz będzie bardziej dominować, 31 do 41 czołgów i odpowiednio do tego co najmniej 3 bataliony zmechanizowane. Oznacza to w tej samej liczbie od 93 do 123 wozów. Razem to już wychodzi ponad 150 pojazdów pancernych i opancerzonych. Do tego artyleria lufowa, artyleria rakietowa, wszelkiego typu pojazdy logistyczne. To są setki jednostek sprzętu, których w tym momencie brakuje w dużej mierze na froncie ukraińskim, więc to nie jest tak, że oni to będą w stanie od tak na pstryczek zrobić, chyba że skierują tam maszyny prosto z tych składów mobilizacyjnych, na których one stoją w takiej kondycji, w jakiej stoją i będą te jednostki nowe musiały sobie radzić własnym sumptem z ich doprowadzeniem do używalności, bo takie sytuacje się już zdarzały. Czyli co, możemy liczyć, że będą to 4-5 brygad, tak? Czy mniej? No to jest optymalnie, co najmniej 4 do 6 brygad na tym froncie powinny im stacjonować. I jeszcze ważna rzecz, przy takim ukształtowaniu terenu
rola lotnictwa, wojsk lądowych, czyli śmigłowców, tam będzie bardzo, bardzo ważna, żeby byli w stanie No ale ogarniać to to, wszystko. to akurat I będzie najbardziej deficytowe, bo to właśnie, najbardziej jest potrzebne obecnie w Ukrainie, a więc każdy śmigłowiec na wagę, można powiedzieć, złota wręcz no bo teraz powiedzmy, odebrany. 1300 kilometrów, Bo no ktoś, nawet no trzeba patrolować, ja rozumiem, tak? 6 brygad, podzielmy to na jakieś racjonalne odcinki, to się nie da Ciężkie, opanować ciężkie. tematu. Tak naprawdę jak Znaczy teraz, patrzą wiesz, na no tą teraz można mapę, powiedzieć, nie są warunki sprzyjające w Ukrainie, żeby używać to lotnictwo, no ale no trzeba dzielić będzie, trzeba dzielić. No ja nie widzę innego wyboru, chyba że ta część znaczy ta część granicy finlandzkiej, no nie zostanie wzmocniona, tylko te zapowiedzi zostaną na papierze. Tak, to bym też widział. zawsze jest jeden wytrych. Skoncentrują co się da w rejonie Leningradu, tudzież jak kto woli Petersburga, ale nazwa leningradzka jest historyczna, bo stamtąd jest najmniejsza odległość w linii prostej do Helsinek, stolicy Finlandii. W związku z powyższym, o ile sobie odpuszczą w większej mierze te bardziej subpolarne Na północ. terytoria, gdzie zostawią te odtworzone 2 brygady, powiedzmy, i zapewnią tylko możliwość taką, żeby nawet statkami zaopatrywać Murmańsk, gdyby doszło do jego izolacji, o tyle większość skoncentrują tu właśnie w rejonie Petersburga, tak jak próbowali tego robić podczas wojny zimowej przed wybuchem II wojny światowej w ich wydaniu. Tak, ale jeszcze jedna rzecz chyba tutaj jest istotna, że faktycznie Rosjanie chyba poważnie traktują te zapowiedzi amerykańskie korzystania z tych baz fińskich. Oni jednak się tego obawiają i myślę, że no niestety albo stety jakieś tam wojska i środki przeznaczą. Możemy właśnie dyskutować, jakie to będą, natomiast no nie będzie to wygodne dla Rosjan. I druga rzecz, dosyć ciekawa, pamiętasz, że do 15 grudnia granica fińsko-rosyjska, jeżeli chodzi o przejścia, miała być zamknięta? Tak, i jak najbardziej mówią otwartym tekstem przedstawiciele władz fińskich o prowadzeniu przez Rosjan pełnoskalowej agresji hybrydowej na nich z wykorzystaniem uchodźców. Tak, i jak Polacy to mówili, to przyjmowano to na Zachodzie z jakimś takim uśmiechem, szyderą. No widzimy, że jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, gdzie byliśmy świadkami zmasowanego ataku hybrydowego w stosunku do Polski, nawet powstał o tym film niekorzystny, tak, dla poprzednich władz polskich. Dla wizerunku. Wizerunku, tak. Natomiast w przypadku Finlandii kilka godzin chyba trwało to otwarcie 15 grudnia, bo tworzyli, z tego co wiemy, spłynęły wnioski nowe azylowe. Pojawili się pomimo ujemnych temperatur nowi emigranci, no i Finowie zamknęli do 14 stycznia, czyli jest przedłużenie o miesiąc znowu zamknięcia wszystkich przejść. Jakby to powiedzieć, jest to operacja czysto sanitarna ze strony fińskiej, ponieważ uniemożliwiają składanie wniosków azylowych, to jest raz. 2, nie wpuszczają fizycznie nikogo ze strony rosyjskiej, a to Rosjanie mają potrzeby zakupowe po stronie fińskiej, a nie odwrotnie. Znaczy wiesz, no czasami to też są rodziny, Owszem. różnie bywa, tak czasami są mieszane rodziny, tak wiadomo, i to nie jest korzystne na pewno dla nich. Natomiast no, widać, że Finowie bardzo poważnie traktują ten problem tych ataków hybrydowych i nie uznają to za normalną sytuację, i nie uznają, że biedni emigranci w -20, teraz może nawet więcej niż -20, chcą przekraczać samemu tą granicę, no bo wiemy, że służby rosyjskie zwożą ich, tak? Zwożą ich autobusami. Mamy te autobusy, które kursują na tą granicę. No i co? No i teraz wydaje się, że ten atak hybrydowy, fiasko, czego możemy dalej się spodziewać? Bo co prawda jest zima, czy po prostu w zimę będzie, te ataki hybrydowe zostaną zawieszone ze względu na warunki jednak panujące i one zostaną ponowione, czy to na
być może już na granicy polskiej, tak, no mamy nadal też granicę z obwodem kaliningradzkim. Do tej pory Rosjanie która tam jest nie próbowali. zabudowywana, ale nie No jest zabudowywana jest tak, powoli tak, odgrodzeniami ale z jeszcze naszej nie strony. jest. Być może Rosjanie będą, tak, no bo Bałtowie się dosyć mocno obawiają cały czas, bo też nie mają pełnej takiej tego muru czy płotu. Jak to może wyglądać? Czy w zimę po prostu będziemy mieli przerwę, a te próby ze strony Rosjan i Białorusinów nastąpią na wiosnę? Jak ty to oceniasz? Człowiek radziecki, czy to w wydaniu rosyjskim, czy białoruskim, jest bardziej odporny na te niskie temperatury i im to nie będzie przeszkadzało, żeby popędzać. Nie, oni tak, no ale wiesz, jednak A tam. efekt medialny z tego wszystkiego zimą będzie dodatkowy, no bo to jest straszna rzecz, jeśli ty nie wpuścisz na swoje terytorium zziębniętego i przemrożonego migranta, prawda? Aha. Więc Znaczy, ja myślę, tutaj że oni to telewizja zawieszą, będzie ale robić. ja myślę, że oni to No ja nie zawieszą. byłbym tego taki pewien. Okej, ty myślisz, że jeszcze będą próby. No Mm, zobaczymy. Na tak? na razie to jestem 1-0 do przodu, jeżeli chodzi o to, co będziemy mówić dalej, czyli stopy procentowe, bo powiedziałem, że o jeden Tak, wskoczy na ząbek i trafiłem tym razem ja. ale to na podium. To jeszcze musimy do Tak, tego to na podium, to spokojnie. trochę Ale tu odczekać. pamiętajmy, poziom frustracji Putina z powodu Finlandii w NATO jest najbardziej spowodowany tym, że jego ukochane miasto w razie konfliktu może być błyskawicznie zablokowane od strony morskiej i tam ani nic nie dopłynie, ani nic nie wypłynie. I Nie te mówimy wszystkie o porty- Murmańsku. Nie, mówimy o Petersburgu. I oprócz tego te chociażby port Ust-Ługa, tym podobne, to wszystko zamknie to absolutnie możliwość eksportu ropy Nafty. tamtejszymi portami. Tak, I ważny to port. są Mamy rzeczy dwa takie wkurzające. porty, tak, Ust-Ługa i drugi w obwodzie kaliningradzkim, tak, Primorsk. Tak. E, Więc te a rzeczy bardzo ich irytują. Teraz przejdziemy do miejsca 9. Na miejscu 9 12 pakiet sankcji, który nie został wprowadzony, a nie został wprowadzony prawdopodobnie przez weto Austrii. Natomiast przez te kilka dni, kiedy się temu przyglądaliśmy, okazuje się, że weto Austrii zostało wycofane, a w międzyczasie Ukraińcy wycofali Raiffeisen z listy firm wspierających terroryzm. Znaczy, sponsorów wojny. Żeby ci ktoś nie zarzucił z Sponsorów Raiffeisena, wojny. że A nie, to to jest jednak sponsorów wojny i różnica. wspierających terroryzm. Tak, jeżeli już jesteśmy. A, to nie będzie tak dokładnie. No ale i tutaj widać szachy, jakie się odbywały na tym szczycie, bo szachami było to, że Orban został nakłoniony, poproszony, obojętnie zasugerowano mu wyjście z sali obrad wtedy, kiedy trzeba było wyjść. Jednocześnie, kiedy wiadomo było już, kto jest ostatnim hamulcowym zagadnienia dla pakietu związanego z sankcjami na Rosję, no to naciśnięto odpowiednie klawisze i w tym momencie po raz pierwszy od dłuższego czasu Ukraina gdzieś w jakimś stopniu wykonała pewien krok wstecz, żeby dogadać jakieś układanki unijne. No bądźmy szczerzy, tak to wygląda. Nie pierwszy raz. Ten krok, tak. Węgierski bank i węgierskie firmy MOL został wycofany też, bo też się znajdował na tej liście. Więc tutaj ale były trzy rzeczy więcej omawiane mądrości. na szczycie. No. Pierwsza rzecz, 12 pakiet sankcji obejmujący diamenty i tak naprawdę cieśniny duńskie i ograniczenia dodatkowe dotyczące price capu oraz LNG. To była jedna rzecz. Na ten moment chyba tylko Węgry jeszcze jakieś mają, ale podobno znowuż Orban ma wyjść na prośbę Olafa. Zobaczymy, czy tak się stanie. No bo następny szczyt będzie w połowie stycznia jakoś. Tak, ale nawet wcześniej, ale być może pakiet sankcji zostanie przyjęty w przyszłym tygodniu. 12. Bo tu już jak gdyby nie trzeba szczytu, tylko to jest kwestia tam ogłoszenia tego. Druga rzecz to było ogłoszenie 50 miliardów pomocy dla Ukrainy i tutaj wszyscy się dogadali z wyjątkiem Węgier i to Węgry zablokowały.
Natomiast no, mówi się, że jeżeli do połowy stycznia Węgry tego nie odblokują, to kraje europejskie podpiszą bilateralne porozumienia z Ukrainą. To znaczy, no będzie to samo, tylko bez Węgier. Będzie transfer przez kraj- kraje członkowskie w ten sposób. Tak. No bo do tej pory zrzucamy się do jednego budżetu, bo to wszystko jedno, tak, jakbyście się zastanowili, tak, do tej pory zrzucaliśmy się do jednego budżetu, z tego budżetu, bo to nie ma tak, że Unia ma jakiś własny budżet, no budżet unijny, no to jest budżet wszystkich krajów, które do tego dopłacają, jedne więcej, inne mniej. Oczywiście przy tym podziale bilateralnym, no też mogłoby się okazać, że jakieś kraje trochę by chciały mniej więcej dopłacić, natomiast no wydaje się, że akurat Polska tutaj będzie, Niemcy, no myślę, że większość krajów oprócz Węgier wszyscy wpłacą na pomoc Ukrainie, no Węgry w tym momencie zostaną samotne. I to jest duża groźba w stosunku do Orbana, jeżeli się nie ugnie. Ale 10 miliardów i tak już wyszarpał. Nie. Przy zgodzie na to, żeby Ukraina, żeby otwarto jej ścieżkę wejścia. No dostał te 10 miliardów, zwolniono je. Nie. Ma dostać i miał dostać, jeżeli zgodzi się na 50 miliardów dla Ukrainy. Nie zgodził się, 10 miliardów tam są, tak jak trochę z tym polskim KPO. Obiecali, już dostaliśmy, ale potem nie dostaliśmy. Tak samo jest z tymi pieniędzmi dla Orbana, jeżeli chodzi o ten budżet spójności. W każdym momencie Unia, to jest tak skonstruowane, że w każdym momencie Unia może to zablokować, ten przepływ. A więc jeżeli nie będzie zgody na wszystkie te warunki unijne, to on nie dostanie pieniędzy żadnych, ani z budżetu spójności, ani z KPO i grozi Węgrom izolacja. Ja bym tu jeszcze przypomniał. Tak naprawdę, wiesz co, to chodzi o to, żeby też pokazać innym krajom, że trzeba znieść weto. No bo teraz, jeżeli okazałoby się, że te kraje muszą osobno uzgadniać pomoc dla Ukrainy, no to wszyscy zaczną mówić, no dobra, no to przecież to bez sensu, to już znieśmy to weto. Szczególnie, że kto był do tej pory hamulcowym, jeżeli chodzi o zniesienie weta? Węgry i Polska. No w Polsce zmienił się rząd, już nie będzie hamulcowym, no i zostają Węgry. Ta izolacja w tym momencie wszystkich. Nawet Słowacja, bo ktoś mówi, Słowacja. Fico powiedział, że on jest jak najbardziej za tym, żeby znieść weto. I to jest ciekawe, tak? Bo Fico akurat to jest bardzo ciekawy przypadek. Bardzo populistyczny przywódca, myślę, że jeszcze bardziej populistyczny niż Orban, który gra na wielu fortepianach i który w odpowiednim momencie przyłączy się do zwycięzców. On umie robić biznes, zdecydowanie. Zdecydowanie, wydaje mi się, że lepiej niż Orban, który no jak gdyby broni swoich interesów, nie interesów węgierskich, jak się tam nam próbuje mówić, tylko po prostu swojej rodziny i swoich kolegów, tak to nazwijmy. Ale wiesz co, tu by chyba trzeba było jeszcze jedną rzecz przypomnieć, jak mówiłeś o budżecie Unii. Bardzo istotnym punktem pojawienia się pieniędzy w budżecie unijnym są cła, bo wszystkie cła płacone na granicach są dzielone jakoś tam w proporcji chyba coś 70% do 30% na korzyść Unii, więc cła i tym podobne są istotnym źródłem finansowania budżetu unijnego. To wyszło przy CPK właśnie i wszystkich kwestiach związanych z opłacalnością tego zagadnienia. Więc i tutaj Unia próbuje sobie w oparciu o obecny stan prawny radzić, ale jednocześnie jak najbardziej ta narracja, o której mówisz, niemiecka, sugerująca, że jedynym wyjściem z takich impasów jest federalizacja i rezygnacja z weta, bo to jest wiesz, taki dla Niemiec, szczególnie dla Niemiec, dobry przykład i pretekst do tego, żeby odejść od tego weta, no bo w tym momencie pokazuje się bezsensowność, tak, Węgry się upierają, no skoro tak, do tej pory wszystkie pomysły, które Unia chciała przeprowadzić, jeżeli chodzi o centralizację, federalizację, udawały się. Pamiętajmy, tak? No pamiętajmy jak powiedzmy, nie wiem, 15 lat temu czy 20. I tak dalej. Tak, te Lizbona, to wszystko jednak się udało. Trwało,
to jest inna sprawa, tak? Wiele lat czasami różnego rodzaju pomysły były realizowane, ale jednak tym krajom, głównie Niemcom i Francji, udawało się doprowadzić sukcesem. I myślę, że tutaj ta federalizacja Europę Proces czeka. się zaczął. Proces Mhm. się zaczął, bo to uruchomiono te wszystkie konsultacje, rekomendacje, to wszystko, ale na koniec zwrócę uwagę na dziwną rzecz. Niemcy są liderem zagadnienia związanego z federalizacją. Kto się opiera w tej chwili jako jedyny na koniec tej federalizacji i rezygnacji z weta? Węgry, które jednocześnie są głównym odbiorcą w chwili obecnej niektórych grup uzbrojenia produkowanego przez niemieckie firmy, które normalnie na przykład odmówiły sprzedaży chociażby do Arabii Saudyjskiej, bo Niemcy sprzedają czołgi Leopard 2A7 na Węgry, sprzedają im inne systemy uzbrojenia, bojowe wozy piechoty. Bardzo to jest dziwne. Tak jakby ja stawiam tezę. Niemcy dobrze sobie wszystko przygotowały z Węgrami, po to, żeby potem w odpowiedni sposób przekuć to wszystko w sukces, kiedy Węgry zgodnie z przyjętym programem się ze swojego weta wycofają. Nie, znaczy wiesz co, aż takiej teorii spiskowej nie mam. Wydaje mi się, że po prostu wykorzystują sytuację umiejętnie i to, że Orbán się podkłada, oni umiejętnie to z tego korzystają. Zobaczymy, czas pokaże, kto miał rację, ale no to jest sposób na podreperowanie wizerunku niemieckiej polityki w najbliższym czasie, chociażby tej wewnątrzunijnej, jeżeli im się to uda przeforsować z Orbánem. To teraz przejdziemy sobie, skoro jesteśmy przy Niemczech, do porozumienia, które Kazachstan zawarł z Rosją. A o co chodzi? Rosja i Kazachstan porozumiały się co do technicznej wykonywalności transportu kazachskiej, nazwijmy to ropy, do Niemiec rurociągiem naftowym Przyjaźń w 2024 roku. Do Niemiec trafi 1,2 miliona ton ropy, tak poinformowało Ministerstwo Energetyki Kazachstanu. We wrześniu rosyjskie Transnefti i Kaztrans-Oil podpisały umowę o tranzycie ropy w 2024 roku. Później Ministerstwo Energetyki Kazachstanu ogłosiło plany zwiększenia dostaw ropy do Niemiec do 2 milionów ton rocznie, a więc nie jest tak optymistycznie, jakby Niemcy chcieli, ale 1,2 będzie płynąć. No i teraz zastanawiając się realistycznie, ile z tego będzie tylko na papierze kazachskie, a ile będzie realnie rosyjskie, to już sobie można popuścić wodze Prawdopodobnie fantazji. nic nie będzie kazachskiej realnie, Ale papier bo wszystko do tej przyjmie. pory nie było, to dlaczego miałoby się to zmienić? Tak. I jeszcze jedna rzecz. Do jakich rafinerii to może popłynąć, które to rafinerie mogą pracować na tego typu ropie? No do tych rafinerii, których do nadal tych, nie co- podjęli co- decyzji Tak, Szwed i Leuna, Szwed, do tych, w których nie podjęli decyzji, czy je po, że tak powiem, przejęciu zarządu w sposób powierniczy od akcjonariuszy rosyjskich, mieli je sprzedać, ale ciągle nie chcą sprzedać, ale dbają o interes tychże instalacji. No bardzo, bardzo ciekawe. No to Znaczy wiesz, no gospodarze w tym troskliwi. wszystkim cały czas te dostawy kazachskie nie są duże i nie zostały zwiększone, bo tu nawet mówiono o 5 milionach, tak? Był taki moment. Na razie zostaje to, co jest. No i w 2024 no raczej się to nie zwiększy. Ale jest to Tak przykład to tego, wygląda. że Niemcy mocno próbują do pewnych ciekawych dla siebie wariantów współpracy handlowej z Rosją wrócić. Teraz miejsce 7. Mamy nowe świetlane pomysły i plany Putina. Będzie, słuchaj, budowana, to są plany, tak żeby nie było. Ma być budowana kolej dużych prędkości do Doniecka i Ługańska. Tak zapowiedział Władimir Putin podczas ostatniego spotkania. Planuje się, że koleje dużych prędkości będą przejeżdżać przez te tereny, na których mieszka ponad 111 milionów naszych obywateli, to jest 80% populacji kraju. I tutaj przemawiając, Władimir Putin zaznaczył, że koleje z powodzeniem radzą sobie ze zwiększonym obciążeniem na kierunkach południowym, południowo-zachodnim, niezawodne transporty wojskowe, dostaw surowców do przedsiębiorstw zbrojeniowych.
powiedział, że nadchodząca dekada w Rosji będzie okresem wielkiego budownictwa, realizacją dużych projektów, w tym projektów kolejowych. Według jego słów w ciągu najbliższych 3 lat Federacja Rosyjska odnowi flotę samochodów osobowych. To urzędniczych czy czyich? Nie, że przestawiam się, tak. I zapowiedział autostrady i trakcje przyszłości. Z Moskwy do Adlera, z Moskwy przez Kazań na Ural, a także budowę szybkiej kolei do Mińska nawet. Przypomnijmy, że obecnie trwa budowa szybkiej kolei między Moskwą a Petersburgiem. Zakończenie planowane było na 28, ale opóźni się o kilka dobrych lat. Nie wiadomo również, co się stanie z projektem Moskwa-Kazań, który no, teoretycznie miał być teraz otwarty, ale nie wiadomo, kiedy pojadą pociągi i też autostrada, tam nie wiadomo jak to To ja będzie. się tak chętnie włączę w to zagadnienie, bo Znaczy autostrada będzie Mam- pewnie szybciej, bo tam po prostu jest część, tak jak trochę w Polsce jak budowano, nie, że jest otwarta, ale tak jeszcze przez 4 lata, wiesz, tam kończono, nie? To tu podobnie. a ja to skomentuję w sposób następujący. W koleje dużych prędkości paradoksalnie w końcu kiedyś wierzę, bo nabędą technologie od Chin, które Tak, w tak, najbardziej spektakularny sposób rozwijają tego typu koleje u siebie i w to kiedyś, nie mówię, że teraz i już i w terminach, o jakich mówi Władimir Putin, że to się uda, ale tak, wymianę floty aut osobowych, gdzie tam średnia wieku jest jeszcze starsza niż w Polsce i średnia wieku samochodów jest chyba ponad 20 lat w Rosji jeżdżących, w ciężarówkach jest jeszcze gorzej, to wierzę w to, że będę chodził na Marsie, oddychając swobodnie, bez aparatu tlenowego i bez kombinezona. To jest to. I jeszcze jedna rzecz. Przypomnijmy, kiedyś fajnie Mateo zrobił takie informacje o tym, jakie wielkie plany, ile miliardów dolarów poszło na rozbudowę trakcji kolejowej, gdzie, a nawet wbijane były łopaty oficjalne i od tamtej pory nawet gwoździa nie wbito w jeden podkład kolejowy i tego nie ma, a pieniądze poszły. Więc jeżeli to będzie dalej realizowane w ten sposób, to ja jestem absolutnie spokojny o Już prawidłowy wiemy rozwój. ile. 11 bilionów rubli. To tak 110 miliardów dolarów. 110 miliardów dolarów. Jest co kraść. Tak, ale też zapowiedział, że w przeciągu 5 lat na rosyjskim niebie ma się pojawić 1000 nowych rosyjskich samolotów. Chodzi o samoloty pasażerskie i transportowe, rozumiem, tak? Tak, tak. I generalnie rzecz biorąc, to powiem tak, to nie jest niemożliwe, jeśli chodzi o 5 lat i tyle samolotów różnego wagomiaru, różnej pojemności rosyjskich, tylko przypomnijmy taką fajną informację. Zrobiono zestawienie według danych producenckich silników. Silnik podobnej mocy produkcji europejskiej lub amerykańskiej, 40 000 godzin nieprzerwanej pracy pomiędzy przeglądami, zużycie paliwa X. Silnik rosyjski, chcą podnieść się do 3500 godzin przebiegów międzyremontowych i między przeglądami. Podnieść się do 3500 godzin, konsumpcja paliwa X plus 60%. No to my im życzymy sukcesów w takim zakresie, bo jest to ta branża, w której naprawdę, o ile pomysłów dużo mają, o tyle samo wykonanie tego wszystkiego jest o tyle słabe, że opłacalność tego na pewno nie będzie taka jak w przypadku samolotów zachodniej konstrukcji i produkcji. My podawaliśmy, ile wypuszczono w 2023. 20 sztuk? 1. Nie 21, 1. Tak, ale mogą być, wiesz, w to liczone mogą być nawet te nowe Słownie. wersje AN2. AN2, dwupłatowca. To też jest samochód transportowy. No dobrze, jak tak będziemy liczyć, to pewnie więcej, natomiast takich do przewozu osób to 1. I jak jesteśmy przy Putinie, to Putin zażądał obniżek cen samochodów. Podczas ostatniego spotkania tutaj z ludem rosyjskim, prezydent Rosji Władimir Putin zgodził się, że podwyżka cen samochodów krajowych jest zbyt poważna.
w ciągu, i to on mówił, tak, że to nie tak, że w ciągu roku rosyjskie samochody podrożały o 40%. Sytuację tłumaczył wzrostem cen, to on tłumaczył, tak, tłumaczył wzrostem cen komponentów zagranicznych. Zdaniem głowy państwa koszt samochodów musi zacząć spadać w 2024 roku wraz ze wzrostem produkcji. Według Ministerstwa Przemysłu i Handlu sprzedaż samochodów osobowych, w tym krajowych, w listopadzie spadła ku zaskoczeniu części analityków w porównaniu z październikiem ze względu na spadek sprzedaży AvtoVAZ. Jeśli przyjąć, że oni chcieli właśnie te chwalili się, obniżki robić, nie wiem. chwalili się bardzo tym, że znowu mają ABS, a nawet może być ESP. To wszystko oczywiście w dostawach z Dalekiego Wschodu do nich przybywa, ale teoretycznie wracają do pojęcia bezpieczeństwa w produkcji samochodów. No to cóż, Putin jak zwykle szuka obniżek tam, gdzie to nie obciąży bezpośrednio jego państwowego budżetu. No bo to przecież są producenci prywatni wszystko. Więc on mówi tak. do nich, apeluje, niech się ludzie wkurzą, jak oni tego nie zrobią, ale to nie on. On mówi, żeby obniżyć. On jest dobrym tatą. Papa, хороший. No może być ciężko nawet AvtoVAZowi o 40% obniżyć ceny. Myślę, że ani rubel nie zostanie obniżony, ale może się mylę. Na miejscu 5 w sumie tego zabrakło na tygodniu. Coś wspominaliśmy, ale mało. A pojawiły się, bo się skupiliśmy na tych sankcjach europejskich, a przecież pojawiły się sankcje amerykańskie. To tak zawsze jest tak, że jak Europejczycy planują, to najczęściej Japonia coś opublikuje, Australia coś opublikuje, Japończycy już zakazali diamentów, Brytyjczycy też, ale pojawiły się sankcje amerykańskie. I można by powiedzieć, że w tych sankcjach nie ma nic spektakularnego, ale... No tu się nie zgodzę. Jest, no właśnie, jak dla mnie przynajmniej. Jest, ponieważ pojawiły się przede wszystkim po raz pierwszy duże sankcje na firmy spoza Rosji, czyli głównie Chiny, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Korea Południowa, co ciekawe, Singapur, tego nie było, Kirgistan, Malediwy nawet, Tadżykistan i ku zaskoczeniu niektórych Szwajcaria. U mnie zaskoczenia zero. A więc Amerykanie powiedzieli, że to jest dopiero początek, bo w 2024 lista może dynamicznie się zwiększyć bez dodatkowych zapowiedzi. Czyli teraz mówią, kto tam się pojawia, natomiast może się okazać, że jak sobie spojrzymy, to co miesiąc, czy nawet co tydzień mogą tam dorzucać nowe firmy. Bez wielkiego ogłaszania specjalnych, tak. I teraz tak, Departament Skarbu pozwala sobie działać razem z Departamentem Sprawiedliwości tak naprawdę na całym świecie. I jeżeli będą chcieli wjechać gdzieś, żeby sprawdzić pewne rzeczy, praktycznie nikt im nie odmówi współpracy w tym zakresie. Więc tu się robi rzeczywiście dosyć ciasno i o ile unijne sankcje jak zapadały, to zwłaszcza Chiny, Emiraty Arabskie patrzyły na to przez palce. Jest, bo jest, kto to będzie sprawdzał. Ale jak już to wchodzi w zakres działań sankcji amerykańskich, to już wszyscy traktują to na poważnie i coś z tym będą musieli zrobić. A południowo-koreańskie firmy między innymi zaopatrywały w elektronikę. Też tam chodziło o chipy i tutaj rząd południowo-koreański próbował coś z tym robić, ale brakowało mu dobrego backgroundu, podstawy do tego, żeby uderzyć w swoje firmy, żeby zmądrzały, bo pamiętajmy, te południowo-koreańskie czebole to są bardzo, ale to bardzo silne korporacje z wpływem na politykę południowo-koreańską. W tym wypadku ten pretekst już się pojawił i władze południowo-koreańskie będą w stanie wytłumaczyć swoim czebolom, że będą musieli zmienić coś w kierunku swojej działalności handlowej, jeżeli chodzi o Rosję. Tak, i tu było bardzo ciekawe, ponieważ pojawiło się bardzo dużo firm chińskich i akurat teraz ogłoszono
taki pakiet, można powiedzieć, wokół firm, producentów i dostawców komponentów elektronicznych, to co powiedziałeś. I jak to ma działać? Firmy chińskie na przykład, czy koreańskie tam się pojawiają, mogą zostać wykreślone, ale to one będą musiały udowodnić, że nie dostarczają i że są tak zupełnie czyści, jeżeli chodzi o dostawy z Rosji. A więc jeżeli się pojawią, to jest raz, wykreślenie z takiej listy może być niełatwe. I już tutaj mamy bardzo duże obawy, jeżeli chodzi o chińskich dostawców komponentów, ponieważ wywołało to poważne zaniepokojenie wśród rosyjskich producentów i regulatorów. No i możemy się spodziewać, że po raz pierwszy, można powiedzieć, że chyba od początku, są poważne sankcje, jeżeli chodzi o dostawy elektroniki do rosyjskiego uzbrojenia. No bo wcześniej one były, firmy same się, jeżeli już to same się wycofywały, no a tu mamy no, sankcje na firmy, które faktycznie, często są dowody, że dostarczały takie komponenty elektroniczne Rosjanom. W sposób pośredni lub bezpośredni, bo czasami to było przez jakichś pośredników, one udawały, że one nic nie wiedzą, coś gdzieś do Singapuru wysłali, ale to oni nie i tak dalej. Tutaj jest prosta zasada, jeżeli te komponenty znajdą się, będzie dowód, że zostały dostarczone w jakikolwiek sposób, to mogą wylądować na liście. Czyli jeżeli się okaże, że firma chińska dostarczyła przez firmę tajwańską czy firmę z Emiratów Arabskich te komponenty, to i na pośrednika sankcje, i na firmę producencką sankcje. Zobaczymy, Nie jak bez to powodu będzie działać, te Malediwy ale się już teraz lista jest długa. Tu nie bez powodu te Malediwy się pojawiły jako taki raj No, to podatkowy, gdzie pośrednik. zarejestrowano tych firm, tak, pośrednik, to jest raz. Dwa, szwajcarskie firmy robiące elektronikę profesjonalną były podejrzewane od dłuższego czasu, bo Ukraińcy udowadniali, jakie są komponenty w niektórych rakietach, jak je No wiesz, rozwiązują. skądś Amerykanie też dostali te listy, to nie jest tak, że wiesz, Tak. sami sobie je... Teraz ja u siebie miałem w materiale niemiecką firmę konkretnie określoną, kiedy dziennikarze namierzyli, że oni do połowy tego roku sprzedawali jeszcze cały czas elektronikę, dostarczyli informacje do zarówno Urzędu Celnego, do służb niemieckich i był wjazd do tamtej firmy, a ona była oczywiście tylko poddostawcą poprzez pośredników, tak twierdziła, sprzętu dla głównego rosyjskiego dostawcy zaopatrującego w części elektroniczne, firma Compal bodajże, i naprawdę tak na ostro w końcu wjechano, ale dlaczego dopiero po takim czasie, skoro śledztwo dziennikarskie było dużo wcześniej prowadzone w tym zakresie? Ale coś zaczęło się ruszać w tych sprawach. Mocniej, bardziej, w związku z tym dlatego zaczynają się Rosjanie obawiać, czy im się to wszystko dalej będzie dobrze składać z tą elektroniką z różnych kierunków, w tym chińskich. To teraz przejdziemy, słuchaj, sobie do sałatki Oliwiera. My lubimy gotować. Obaj. I tak sobie patrzę. Sałatka Oliwiera w 1860, restauracja w Moskwie. Popularna dosyć sałatka w Rosji, w skład której wchodzą gotowane ziemniaki, marchew, jaja kurze, kiełbasa lub filet z kurczaka, ogórki kiszone, groszek konserwowy, majonez, jeszcze dodatkowe czasami warzywa, sól, pieprz. No i co się stało? Rosjanie podliczyli, bo co roku podliczają, ile ta sałatka kosztuje. Jest to jeden z elementów, jak wyznaczyć inflację w Rosji. No i okazuje się, że Do nie policzyć. skromne ponad 30%. Tu jeszcze może się różnić regionami, w danym regionie troszeczkę może być więcej, troszeczkę mniej. Sprawdzono również na terenach okupowanych, jak to wygląda. No i jeżeli chodzi o Donieck, no bo Donieck już według Rosjan jest rosyjski, no i w tym Doniecku wychodzi bardzo drogo. Ceny ziemniaków w Doniecku wzrosły do 60 rubli, marchewka 70 rubli za kilogram,
Jaja, no tu jest problem, bo jaja przekroczyły 200 rubli za tuzin. No można jeszcze spróbować jakieś kupić takie z farmy, no to jest około 180 rubli, kiełbasa 400 rubli, groszek, majonez 180-200 rubli. Ale tu widzimy, że te ceny dosyć mocno wzrosły, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, czyli jesień. Tutaj się podkreśla, że tak do połowy roku jeszcze te ceny rosły, natomiast największy wzrost cen obserwowany jest na jesieni. Przecież tematem jajek i kurczaków zajmuje się sama głowa państwa, musi się czasami wypowiedzieć, a nawet był teraz świeżo puszczany materiał filmowy jakiegoś propagandysty rosyjskiego, który przez supermarket w Moskwie, zaopatrzony we wszystko, tam nie było pustych półek absolutnie, szedł i doszedł do tego miejsca, gdzie jajka i tam stało jajek w najróżniejszych, pięknych, wręcz wzorcowo wyglądających opakowaniach, wielkości, wszystko. Ceny sięgały chyba tam takich specjalnych jajek ze 400 rubli, ale nie za tuzin, tylko za 2 tuziny, więc Okej. w miarę to, No to to tak, się oczywiście. pokrywa z tym, co mówisz, ale no jajek mnóstwo, a przecież oni i zdejmowali teraz cła zaporowe na te jajka i tak dalej. O jajkach jeszcze będziemy mówić, no bo ale już jeżeli o tym wspomniałeś, to mają być zakupione w sposób awaryjny, bo się nad tym pochyliła i prokuratura, i FAS, i Putin. Zrobiliśmy kilka materiałów. No nieskromnie mogę powiedzieć, że to zaczęło się Jesteście od ojcami. Kremlinki. Tak, Bo jesteście wykryliśmy ojcami. tą aferę i ją nakręciliśmy, i potem się nakręciła w całej Rosji. I o ile afera paliwowa, no jaka była, taka była, no ale do afery jajecznej czy jajcarskiej, no daleko. Zaczęło się od kurczaków, to też nakręciliśmy tą informację i podaliśmy. No i nadal kurczaków brakuje, jaj brakuje. Rząd zaproponował awaryjny zakup z Azerbejdżanu, Turcji i Unii Europejskiej ponad 1 miliard jaj, gdzie cena nie gra roli. Taka ilość może wpłynąć nawet na ceny tego typu asortymentu u nas. Bądźmy szczerzy. Zobaczymy, no bo wiesz, jak Unia Europejska, no to od razu myślimy o Polsce, no bo Polska tutaj akurat jest potęgą jajcarską. Natomiast zobaczymy, tak, na pewno już pozwolenia dostały firmy tureckie i firmy azerskie, zobaczymy jak to będzie realizowane. A skoro jesteśmy przy braku pieniędzy, to trzeba powiedzieć sobie, że Rosja zaczyna wzywać niektóre kraje, które były do tej pory winne Rosji i próbuje z nimi rozmawiać. Nie wiadomo dlaczego, no bo wiadomo, że w Rosji wszystko, gospodarka się rozwija, pieniędzy jest brud, ale zaczęła z nimi rozmawiać i proponować szybszą spłatę długów. No, lista na pewno nie jest zbyt imponująco No nie długa. jest. Każdy się może domyślić, kto jest, a zwłaszcza kto jest na czele. Tak. Tutaj Baćka Mamy zawsze był takich na 6 czele. głównych krajów, tutaj w rosyjskiej prasie się pojawili, od razu najwięksi dłużnicy. Białoruś, pierwsze miejsce, 8,2 miliarda dolarów, na drugim Bangladesz, 6 miliardów dolarów, potem Indie, około 3,75, Ukraina, 3 miliardy, potem Egipt i Wietnam. No a jeszcze tam mamy jakieś kraje afrykańskie gdzieś, no ale ich Z jest dosyć Bangladeszem dużo. to akurat tam są między innymi rozliczenia za uzbrojenie. Białoruś to przede wszystkim ropa, gaz, tym podobne, to wszystko, bo zawsze z tym mieli problem z rozliczaniem. Indie to jest też kwota zbliżona do tego, co powinny zapłacić Indie za uzbrojenie, ale z pewnych rzeczy rezygnują Indie. No to a wiesz, w ponadto obie mają... strony tam 700 w drugą Tak, stronę, tak? dokładnie, Są jeszcze tych winni, rupii ale mnóstwo zalegających rupi w mają. rozliczenia. Egipt to jest za uzbrojenie i ewentualnie coś tam jeszcze może być związane ze zbożem. Pszenica, tak. Tak, Wietnam. No i tu jest dobre pytanie, bo Wietnam i kupował do pewnego momentu uzbrojenie, ale teraz to co Wietnam mógł
brać, chyba że to są po prostu kredyty, jakich im udzielono na potrzeby rozwojowe, bo to też mogło być możliwe, że jakieś No zobaczymy, czy Tak. wiesz co, no najprędzej coś może z tej Białorusi wyrwą, no nie wiem, tak. Jakieś Ale w jaki szybsze sposób pytania? spłatę. Nie, chodzi o szybszą spłatę, tak, że wiesz, że mają i to jest A rozłożone powiedzmy na Ukraina? X lat i dostaną szybszą spłatę. Już to widzę, jak Ukraina się pędzi, Wyrwie, żeby im tak. oddawać pieniądze. Oczywiście. No to tam w rosyjskiej prasie akurat Ukrainę pominięto, napisano, że tam raczej małe szanse, natomiast Białoruś, Bangladesz, może tu się coś uda. No A dlaczego? jaka jest No kondycja po tych prostu krajów? Rosjanie potrzebują dewiz przede wszystkim, twardych. No jeżeli udałoby się dogadać na temat szybszej spłaty, nie, no to może jakieś lepsze warunki te kraje by dostały na zachętę. Wiesz, teoretycznie wszystkie te kraje, może za wyjątkiem Indii, można wpędzić w zadłużenie, które by to zrolowało w Chinach. Oni oddadzą, ale muszą na to załatwić sobie pieniądze w Chinach i to może być też taka sprzyjająca sytuacja dla współpracy w tym zakresie rosyjsko-chińskiej. Zwiększenie No zależności zobaczymy. tych krajów od Chin. Zobaczymy, słuchaj, na miejscu drugim jaja, już je wywołałeś. To jest chyba obecnie największa afera w Rosji. Nawet dużą część swojego wystąpienia poświęcił Władimir Władimirowicz Putin, jak rozmawiał na otwartej telekonferencji z narodem. Było pytanie o jaja, ale tu mam, słuchaj, szokujące informacje. Bo do tej pory, znaczy na początku Rosstat informował, że jaja zdrożały o 23%. Potem prokuratora generalna wytoczyła sprawę, że jaja wzrosły o 40%. 5 grudnia Rosstat podał, że wzrost jaj wyniósł rok do roku 42%. A teraz mamy Federalną Służbę Antymonopolową, która wszczęła sprawę przeciwko producentom jaj kurzych, którzy dopuścili się do wzrostu cen hurtowych. Władze terytorialne ujawniły w działaniach firm oznaki naruszenia ustawy o ochronie konkurencji w wyniku badania rynku, a także analizy materiałów przedłożonych serwisowi międzyregionalnemu. No i tutaj mamy informację, że od początku września 2023 roku firmy, znaczy producenci, pozwoliły na wzrost cen hurtowych nawet o 94% dla różnych kategorii jaj. Urząd wniósł sprawę przeciwko przedsiębiorstwom na podstawie porozumienia kartelowego, które doprowadziło do wzrostu cen jaj kurzych. W toku rozpatrywania spraw organ antymonopolowy oceni zasadność takiego podwyższenia. 13 grudnia oficjalny przedstawiciel prokuratury Andrzej Iwanow wyjaśnił, że w oparciu o wyniki środków nadzorczych w sprawie faktu nieuzasadnionego zawyżania wartości zostaną podjęte działania mające na celu ochronę praw Rosjan. Grubo. Co jest najciekawsze, te dwie firmy, do których się przyczepiono, są skąd? Są z Krymu, gdzie przy tym, którędy i co dociera zaopatrzenie na Krym, to na pewno jajka nie są priorytetowym towarem, więc tamtejsze firmy były pewnie głównym dostawcą na tym dosyć zamkniętym terytorium tego wszystkiego i mogły robić co chcą. Więc paradoksalnie być może nawet jest to prawda, ale wskaźnik wzrostu o 94%. Kartel jajowy, wiesz, to poważne oskarżenie. Prokuratura, FAS. Jakieś, to wiesz, łagrem się może zakończyć tam dla zarządów. Konfiskatą majątku, upaństwowieniem firmy. Natomiast bardzo mi się podoba, że cały czas te ceny rosną, tak wiesz, tak wcześniej, no tam takie my zrobiliśmy, że wiesz, na początku nie, pan Patruszew mówi, nie, jajka nie zdrożały, wszystko jest pod kontrolą, potem nie, no jakieś tam drobne, potem, 23%. że są co prawda problemy, bo Rosjanie więcej jedzą, więcej spożywają, no a teraz okazuje się, że mamy niedobory, no i ciągle te oficjalne ceny rosną, tak, już z 20, teraz nawet w niektórych przypadkach 94%. Za moment się dowiemy, że jaja zdrożały ponad 100%. Znaczy to już wiemy, no bo mamy, że tak powiem, odczyty z prasy, można sobie sprawdzić.
W niektórych sklepach ile kosztowały powiedzmy rok temu, a ile obecnie kosztują, no i tam wzrosty są faktycznie nawet ponad 100%. No ale I kompletnie nie poczekajmy. klei się to z oficjalną narracją dotyczącą poziomu inflacji, która dalej jest ile? 6,7? A nie, no nie, no nie, no nie. Przechodzimy do miejsca Oficjalna, no to pierwszego. ile? W związku Okej, z dobra. tym jesteś, widzisz, zapóźniony. Miejsce pierwsze. Kolejna podwyżka stopy bazowej przez Bank Centralny, Radę Dyrektorów. W piątek, w moje urodziny, z 15% Właśnie. na 16%. Bank Centralny podniósł stopę bazową. Jakie jest wygrałem. tłumaczenie? Rosyjska gospodarka nie nadąża za popytem, więc bez podwyżki kluczowej stopy procentowej banku centralnego może dojść do efektu przegrzanego samochodu, powiedziała podczas konferencji prasowej szefowa Elvira Nabiulina. Zasoby siły roboczej wraz z dostępnymi technologiami i możliwościami determinują obiektywne możliwości gospodarki, które decydują o jej potencjale. Wysoka i uporczywa inflacja sugeruje, że gospodarka odeszła od tego potencjału i nie nadąża za rosnącym popytem. Znaczy, tak Rosjanie tak dużo konsumują, jedzą i dlatego inflacja. A gdybyśmy przymknęli oko na wysoką inflację i nie zacieśnili polityki pieniężnej, to tylko zaszkodziłoby to gospodarce, powiedziała Nabiulina. Nowa runda zacieśnienia polityki pieniężnej miała miejsce w kontekście przyspieszającej inflacji w listopadzie. Na koniec miesiąca listopada 7,5%, tak podaje Eurostat. Pokrywa się to z górną granicą prognozy Banku Rosyjskiego i Ministerstwa Rozwoju, ale na koniec grudnia. Prezydent Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej dzień wcześniej przyznał, że do końca roku wzrost cen przyspieszy do 8%. Więc już Czyli, ale z oficjalnie jednej 8%. strony już oficjalnie będzie 8, z jednej strony nadzwyczaj dobrze wszystko przewidują, ale o 1 miesiąc się to przeskoczyło względem kalendarza, więc kalendarz jest winny, a nie oni. 8% przy 30%, jeśli chodzi o wzrost ceny sałatki Oliwier, pokazuje jasno, jakie są realia, jakie są założenia. I w tym wszystkim, ja niezorientowany, że to już te 8, a 7,5 podane na koniec listopada. I co powiem? Ja naprawdę nie rozumiem tego, jak można taką nową mowę aplikować ludziom w XXI wieku, bo to jest kompletny Ale bełkot, słuchaj, to co powiedziała czytamy. coś ważnego, co może ją kosztować stanowisko. Ja to wielokrotnie mówiłem, że dużo jest wypowiedzi, a mianowicie powiedziała prawdę i W jednym niewygodną wycinku. prawdę dla reżimu. A mianowicie, zdaniem szefowej, w warunkach przegrzania gospodarki tworzenie każdej dodatkowej jednostki towaru będzie coraz trudniejsze i droższe. I teraz powiedz Czyli mi, jakie to jednostki towarów Rosja robi przez ostatni rok najwięcej i gdzie mamy wzrosty? w chwili obecnej jedyny potencjał wzrostu produkcji przemysłowej dotyczy przemysłu wojennego i zaopatrzenia tegoż przemysłu wojennego i Tak armii. jest. Więc to oznacza skokowy najprawdopodobniej wzrost kosztów prowadzenia specjalnej operacji wojskowej. Tak, i pani Elwiera to zapowiedziała, że będzie przeciwdziałać i zwiększać, żeby to było coraz droższe, coraz trudniejsze. No bo gospodarka się przegrzewa, kredyty, leasingi, firmy uzbrojeniowe też posiadają, a Ale więc co należy generalnie, zrobić słuchaj, według niej? Zmniejszyć produkcję towarów. A jakich przynajmniej towarów? niektórych. No raczej nie tych Znaczy wiesz, spożywczych. to będzie tak jak z tymi lokomotywami i tak dalej. Zmniejszą produkcję lokomotyw po to, żeby co innego było produkowane, a tak naprawdę realnie będzie mniejsza dostępność towarów dla ludności. Czyli popyt będzie rósł jeszcze bardziej, bo podaż nie nadąży za tym. No tak. Piękny przepis, taka to
No, ja wielokrotnie mówiłem, że w przypadku produkcji wojennej podwyższanie stóp, no to jest no, granie przeciwko rządowi, przeciwko reżimowi. No ale jak widać w Rosji można i tak. Zapowiedziała, że prawdopodobnie będzie to jedna z ostatnich podwyżek, ale jeżeli inflacja nie odpuści i będą produkowane nadal towary, to może będą kolejne podwyżki. Do tego Nie dodajmy, może tego właśnie teraz wykluczyć. świeżo był jakiś taki kongres ekonomiczny, na którym podnoszono bardzo mocno dokonania rosyjskiej nauki ekonomicznej i tak mi się to fajnie ze sobą tutaj komponuje. Widzę, że ta ekonomia rosyjska będzie tłumaczeniem wielu dziwnych rzeczy w najbliższym czasie. Nauka ich ekonomiczna w tym zakresie. Obiecująco. Dotarliśmy do końca tym Dotarliśmy. akcentem pesymistycznym dla Rosji, a optymistycznym dla reszty świata zakończyliśmy. Będziemy kończyć. A pamiętajmy, oczywiście przypominają i tobie, i mi, ale już 2 lata mówicie, że ta Rosja upada. Nie, my mówimy o tym, w jaki sposób ta równia pochyła wygląda, jak Rosja się po niej stacza, ale my nie Mam mówimy, jedną w którym momencie ciekawostkę, to się bo nie wiem, skończy. czy powiedziałem. Bo w międzyczasie Ukraina zmieniła stopy procentowe. Mówiłem to? Nie. Nie, nie mówiłeś, bo oni zrobili Tak. teraz wzrost PKB o 5%, czyli zakładam, że stopy procentowe u nich spadły. Wzrost na Ukrainie jest o 9%, jeżeli patrzymy taki miesięczny. A, miesięczny, bo rok do roku jest 5. To ostatnio odczyty mówią o 9, no ale baza jest niska. To trochę Mhm. jak w Rosji, tam też baza niska, a więc mają te wzrosty. Na Ukrainie, no można by powiedzieć, jakbym mówił tak jak polscy geopolitycy, bym powiedział, Ukraina się 2 razy szybciej rozwija jak Rosja, bo ma 2 razy większy wzrost gospodarczy, nie? No to takie głupoty, nie? Tak. A więc oni mają 9, natomiast fajna zamiana. Ukraina z 16 na 15, Rosja z 15 na 16. Na Ukrainie No i to wysokie jest stopy, inflacja 3-krotnie niższa, w Rosji inflacja 2-krotnie oficjalna, a nieoficjalna powyżej 30%. a według Instytutu Johna Hopkinsa nawet 60 No kilka. więc tak, 50. Nie, oni tam spadło, wiesz, tam 50 Już teraz. spadło im teraz do 50. No dobrze, no ale Tak, bo dolar widełki są się już interesujące. ten osłabił. Z No widełki są ciekawa też fajne. zamiana, tak, że 2 kraje, też tak Ukraina, tak się mówi, że tutaj tak sobie nędznie radzi, tak, ma niższe te stopy, wyższy wzrost gospodarczy. Pozdrawiamy panów tutaj, ekspertów. Ale jest jedna rzecz, realna w tym wszystkim, której nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, że daje to podstawę do wierzenia w te dane ukraińskie. Od kiedy przegoniono z zachodniej części Morza Czarnego rosyjską flotę i z portów i do portów swobodnie i wszystko przepływa, to No oni bo są w teraz stanie te produkty zboże, eksportować. tak, Dokładnie. tak. Więc to jest realne. Zobaczymy, A jak będzie domorosły sobie radzić w ekonomista. przyszłym roku, bo No. prawdopodobnie Ukraina będzie miała odbicie na inflacji, jeżeli już jesteśmy przy tym, natomiast no wszystko zależy od konfliktu, tak? Jaka to będzie dynamika i od pomocy Zachodu, bo Ukraina musi dostawać tą pomoc, żeby mogła trwać w wojnie. Wygrać nie Znaczy, wygra, ale pomoc trwać w musi wojnie być tak. Pomoc musi być materiałowa, jeśli chodzi o zakres broni, I uzbrojenie, finansowa. oraz finansowa dla stabilizacji ich budżetu i zapewnienia wypłat dla społeczeństwa, tam gdzie są te transfery socjalne, bo one przecież funkcjonują, są i tego się nie da niestety ominąć, nie doprowadzając do ubóstwa i tragedii humanitarnej na tamtym terenie. I to by Tak było na jest. tyle. Jeśli się Państwu Dziękujemy. podobało, to dziękujemy, zachęcamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania, do tego, żebyście sympatycznie spędzili sobie dalszą część dzisiejszego wieczoru, bo przecież wieczorem się widzimy i życzymy Wam sympatycznego, miłego nowego tygodnia i nie zapominajcie, że można wspierać nasze materiały, nasze kanały, bo to dzięki Wam one powstają niezależnie od tego, co się komu korporacyjnie podoba, a co nie. Miłego Pozdrawiamy. wieczoru. Miłego Trzymajcie wieczoru. się. Cześć. Cześć.